Cześć, z tej strony Iza z kanału Iza Pyta po pracy. Dzisiaj zapraszam Was na pierwsze ogarnianie bałaganu, który znajduje się tutaj na stole i na tej białej szafce, która jest tutaj obok mnie. Tu, gdzie widzicie te resztki kabli, które wiszą. No i na pierwszy ogień dzisiaj pójdzie mój Philodendron Giganteum Variegata. Nie bardzo mam Wam jak go pokazać, bo jak podwyższę kamerę, to znowu nie będziecie widzieć, co się dzieje na stole, więc spróbuję go pokazać Wam o tak. Więc akurat to jest roślina, która stoi u mnie na stole i tak jak Wam mówiłam, te rośliny mają się całkiem dobrze. Jedynie co mi się nie podoba, to to, że zobaczcie, to jest liść, z którym do mnie ta roślina przyjechała. A to są liście, które ona u mnie puszcza. No więc sami widzicie, że to są po prostu maleństwa. Ma badylka, kurczę, nie wiem jak tutaj patrzeć, ma badylka, takiego dosyć sztywnego i mimo tego, że jest przyczepiona do tego badylka, to niestety, no te listki są strasznie małe. Nie wiem, co z tym już robić. Może Wy macie jakiś pomysł, bo ja już naprawdę nie wiem. Rośnie sobie w ceramisie. Mam ją od 15 stycznia. Wypuściła u mnie dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liści. 11 tutaj taki malutek. Nie wiem, czy to będzie widać. O tu jest w drodze. No i to tyle, co Wam mogę właściwie na temat tej rośliny powiedzieć. Ja ją postawię sobie z boczku, żeby nam nie przeszkadzała, bo niestety mam mało miejsca na stole. Tylko najpierw sobie jeszcze tutaj urwę to, co się da, bo ja nie lubię strasznie tych suchotników, co są u filodendronów. No niestety filodendrony są ładne, ale mają tę przypadłość, że właśnie te suszki takie się robią. I moim zdaniem to bardzo szpeci rośliny. Nie wiem, czy tylko moim, czy Waszym też, no ale tak to wygląda. Jeszcze tutaj widzę, że mam jednego suszka, tylko nie wiem, czy się do niego dostanę. Nie dostanę się, dobra. No i teraz zacznie się jeszcze większy problem, bo chciałam Wam pokazać. Dobra, i tu jest ta moja Monstera Thai Constellation i ja ją kupiłam na festiwalu roślin 9 marca tego roku. No i powiem Wam, że ona naprawdę mi pięknie rośnie. Ja ją kupiłam z tymi 4 listkami, co tutaj są. A te pozostałe liście, czyli w sumie raz, 2, 3, 4, 5, tych 6 liści wyrosło już u mnie w domu od marca. Nie wiem, jak to się dzieje, bo pozostałe monsterki, które mam, rosną zdecydowanie wolniej. Nie, przepraszam, oszukałam Was. To jeszcze jest liść. Ten, z którym do mnie trafiła. Ten. Bo on jest taki porwany i ja go porwałam, jak on do mnie przyjeżdżał. Znaczy w sensie, jak go przynosiłam do domu. I ona też rośnie na stole. Trzyma się całkiem nieźle. Tutaj mi tylko, no taka ciemna plama się zrobiła na tym jasnym tle. No i tutaj ten listek też ma takie końcówki przysuszone, ale myślę, że jak na to, co ona przeszła i na to, jak było o nią dbane, to naprawdę trzyma się bardzo dobrze. Sorry za tą koronę, to jest moja korona z urodzin, ponieważ w tym roku obchodziłam swoje okrągłe urodziny. I tutaj powiem Wam, że wsadziłam wszystkie takie końcówki filodendronów, które mi zostały po pocięciu. I mamy tutaj chyba 3 albo 4 rodzaje. I to, jak się nie mylę, ten jaśniejszy, o ten, tutaj co rośnie, to jest Philodendron Lemon Lime. Następny filodendron, który rośnie, to jest tutaj, to jest Philodendron Micans i on w sumie najsłabiej rośnie z tych wszystkich filodendronów. Tutaj wsadziłam, słuchajcie, zzieleniały jak gdyby pęd Philodendrona Oxycardium hedereceum variegata, jakoś tak on się nazywa i on mi, jeden pęd mi zzieleniał, no i ja go sobie tutaj wsadziłam, niech sobie rośnie. No i tutaj zdaje się mamy chyba też albo mamy zwykłego skandensa, albo też mamy tego Micansa, chociaż powiem Wam, że sama już nie wiem, co tu jest.
No i one też mają tutaj troszkę suszków. Muszę sobie to odwrócić jakoś tak, żebyście coś widzieli. One się mają całkiem nieźle, ale też mi parę pędów pozdychało tutaj. Ale i tak mimo wszystko rosną ładnie. Muszę sobie pogrzebać, zobaczyć jak to wygląda. One się rozrastają, zobaczcie, ja je trochę poprzypinałam tutaj tymi takimi klamerkami, no ale niewiele to dało, dlatego że te filodendrony, nie wiem dlaczego, ale naprawdę rosną jak szalone. To ja nie wiem, jakby na sterydach były niemalże. Więc tak się one prezentują. Tutaj nie ma nic specjalnie do ogarniania w nich. Wyjątkowo, no ale tak jak mówię, rosną na stole, więc one są w miarę ładne. No, tak to wygląda. No i dobrze, odstawiłam sobie tą roślinkę. No i teraz zabieramy się za ściąganie z tej białej szafki roślin. Nie wiem jak to będzie. Czekajcie, bo tutaj mi chyba to przeszkadza trochę i wam też. O, może tak będzie lepiej. I powiem wam, że aż się boję. No i dobra, startujemy. Robiłam ostatnio porządki i gdzieś schowałam swoje maty. Mam je 3 i nie mogę żadnej znaleźć. Schowałam je, żeby były pod ręką, no i niestety no są pod ręką, ale nie moją, że tak powiem. Zdjęłam wszystkie rośliny z tej półki, z tej szafki, na której stały, poza Syngonium mojito, które się pnie po tym takim u mnie wieszaczkiem na rośliny nad łóżkiem. Dlatego, że tych syngoniów mam, zdaje się, jeszcze gdzieś 2 i nie chcę tego ogarniać w tej chwili, bo będę prawdopodobnie je łączyła. No i na pierwszy rzut idzie Syngonium Godzilla, ewentualnie, że jak ktoś woli, to Sangrilla. Jest to nie jedyna. Jeszcze mam chyba gdzieś 2 albo 3 roślinki, które rosną u mnie w keramzycie. I mówię tutaj świadomie, że rosną, bo mi w keramzycie w ogóle nie wychodzi uprawianie roślin w żaden sposób. No i ono rosło ładnie do momentu, kiedy się nim opiekowałam. Przez te pół roku prawie, no też ma się całkiem nieźle, ale troszkę jednak, jak tutaj widać, odchorowało. No i będziemy je teraz ogarniali. Ja was bardzo przepraszam, że jest tak jak jest. Nie wiem, być może jest trochę słabo widoczne, no ale albo ja mam być widoczna, albo roślinki. A jak chcecie, żeby było jedno i drugie, czyli 2 gwiazdy filmu, no to niestety musi być widoczne tak jak jest. No i dobra, najpierw może zaczniemy, chyba wyjmiemy tego badylka. O, zobaczymy przy okazji jak się ma badylek. To jest badylek, słuchajcie, bambusowy i on był wsadzony ponad rok temu, więc przy okazji sprawdzimy jak on się ma. No więc ma się, stój kochani, ma się tak, nie wiem czy to widać, zaraz zobaczymy. No niestety, o, to się nie nadaje, bo wzięło i nawet nie zgniło. To chyba, nie wiem czy bambus próchnieje, nie mam pojęcia, ale myślę, że być może go wykorzystam dalej, bo to jest dosyć lekka roślina, więc nie wiem czy jest sens, żebym dawała grubsze. Dobra. No i teraz będziemy pozbywać się tych wszystkich suszków. Zdaje się, że będę musiała wziąć drugi sekator jeszcze, żeby tą roślinkę trochę pociąć. Bo wiecie, to niby ładnie wygląda, ale to tak naprawdę jest jeden długaśny pęd. No i ja nie chcę takiego. Chciałabym mieć tych pędów więcej, więc wrzucę je na razie do ukorzeniania. Tu się boję ukorzeniać, żeby dołożyć. No bo jak znowu zapomnę podlewać te rośliny, to one mi po prostu zdechną. Ale zobaczcie, tu jest jeden zawinięty, długaśny pęd. Jejka, jaki tu bałagan jest. No rozplącz się. To jest straszne. Ja nie przypuszczałam, że te rośliny... A nie, słuchajcie, oszukałam was, czy nie? Oczywiście, że was oszukałam. Tu jednak są 2 pędy, takie długaśne. Ale tak czy tak ja je potnę, bo mi się po prostu nie podoba, jak to wygląda. No, jeszcze tu są zaplątane, no bo ja je musiałam jakoś trzymać. No i zobaczcie, jak ta doniczka wygląda. Jakby w gówno zapałek ktoś nawtykał, za przeproszeniem. Roślina jest podlana, widać na wskaźniku. Takie ma korzenie.
które też by się przydało w sumie, zaraz jak już ją wyjęłam, to już ją sprawdzimy. Pousuwamy te korzonki, które mi pozdychały. No i biorę drugi sekator i zaraz do Was wracam. Mam drugi sekator. Ej, wiecie co, ja Was znowu oszukałam. To nie są dwa pędy. Teraz dopiero się przyjrzałam. To jest jeden pęd, który się, jak to się mówi? Rozkrzewił? No chyba tak. Dobra, robimy pierwsze cięcie. I tutaj sobie wezmę taki trochę większy szczyt. A tutaj to w ogóle takie łyse te badyle są. No ale trudno, potem to obetniemy, jak już będzie ładniejsze. O, tu jest takie długie międzywęźle, więc tutaj go chlapnę. Dobra, mamy pierwszy szczyt. I myślę, że tutaj go potnę też na jakieś przynajmniej czterolistne, tam czteroliścienne, nie wiem jak to się fachowo mówi. Te kawałeczki. I tu zrobimy z tego ogryski. Jak szaleć, to szaleć. No i tak wygląda roślinka po mojej pielęgnacji. Ale ja jej zaraz dam tutaj badylka i ona będzie rosła. Akurat o nią to się zupełnie nie martwię, bo ona nawet tutaj już puszcza, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki mały pypciuch jest. O, tu. Mam nadzieję, że widzieliście. Może widzieliście, no zobaczymy. Tu obok też już coś puszcza. Więc dobra, ja jej wsadzę z powrotem tego badylka, co pocięłam. No bo w tej sytuacji, jak to jest takie pochlastane, to w ogóle nie ma potrzeby, żeby to było miało grubszego. I tak jak mówiłam, z tych, co tutaj są, to część, jak się ukorzenią wszystkie, to część dosadzę tutaj z powrotem i niech sobie rosną. Dobra, i tak to wygląda. Ja sobie go przypnę tak, żeby był po środku. Ja wiem, że Wy tego nie widzicie za bardzo, no ale ja tutaj już nic nie poradzę. Nawet go nie muszę przypinać, bo on się tym rozgałęzieniem, zobaczcie, trzyma. Widzicie to? Dobra, ale żabkę sobie zostawię, żeby tutaj była, żebym nie zapomniała, że jest. No i tym sposobem mamy dwa szczyty. Zobaczcie, ile mi tutaj wyszło z tego. Strasznie dużo, widzicie? Tych pociętych. No i tutaj jeszcze mam pół garści ogrysków. Kolejną rośliną, która u mnie też jest bardzo, bardzo długo i była cięta już nie wiem ile razy i ma się całkiem nieźle, jest Syngonium red spot. I ono, zobaczcie, mimo że było cięte, ja tutaj próbowałam ukorzenić, ale oczywiście nie wyszło, więc mamy suszka. Tu też kolejnego. Tu też, bo mi się po prostu, wiecie, nie chciało tego wsadzać gdzieś indziej, więc próbowałam ukorzenić w tym. Ja zaraz zobaczę, bo ja nie pamiętam, ale to też chyba... Tak, to jest, słuchajcie, roślina, która u mnie też rośnie w keramzycie. Zobaczymy, jakie korzenie. No, zgniłków trochę ma, nawet nie trochę, a bardzo dużo. Tu nawet wypuściła jakiegoś nowego korzonka. Pousuwamy. I ona tutaj w tym keramzycie też rośnie, nie wiem ile, z 1,5 roku, może 2 lata. W sumie nawet byłam zdziwiona, że ona mi się przyjęła, bo powiem Wam, że roślinę, którą miałam wsadzoną do lechuzy, mi zdechła. A ta, która jest w keramzycie, przeżyła. Zobaczcie, tu idzie nowy korzonek sobie wypuszczony i zobaczcie, ile jest korzeni. Nie wiem, czy to widać tutaj. Aż się owijają dookoła doniczki. Spróbujemy tak pokazać, jak to wygląda od spodu, ale chyba ciężko. No i dobra, wsadzamy ją. Chyba muszę się przesunąć, bo mam za krótkie ręce. No i będę co chwilę bluzkę poprawiała. No przepraszam Was, ale nie przypuszczałam, że ten mikrofon jest tak ciężki. I tak. Zdaje się, że... Zaraz muszę zacząć. To jest moja roślina mateczna. To. I ona była już cięta raz, dwa razy. Chociaż wydaje mi się, że więcej była cięta. Może to nie jest matecznik. Może matecznik już gdzieś poszedł? Nie wiem.
No w każdym razie tutaj też musimy poogarniać troszkę te suche listki, które mi się tutaj pojawiły, bo niestety no się pojawiają, ale musicie przyznać, że całkiem nieźle wygląda. Wybarwiona jest też całkiem nieźle, tylko ja cały czas z utęsknieniem, słuchajcie, czekam na dorosłą formę tych liści, bo niestety cały czas mam liście takie tylko z 3, znaczy jeden główny jak gdyby trzon liścia i dwie takie łezki. A ja bym chciała, żeby ta roślina jednak miała jeszcze dodatkowo tutaj takie maluszki. Co tu wam jeszcze chcę pokazać i powiedzieć o tej roślince? Mam nadzieję, że was ten film będzie chociaż troszkę interesował. No ale u mnie tak wygląda właśnie ogarnianie tych roślin. Jeżeli liczyliście na coś innego, to was przepraszam. Niesamowite. Zaraz wam coś pokażę. To z tego. No i tak, ona się gnie w tamtą stronę, bo tak stoi do lampy. Ale tutaj wypuściła takiego badylka. Ja tego strasznie nie lubię. Poczekam, aż te listki się rozwiną i wtedy to chlastnę, bo ja nie lubię takich długich, no jak one się nazywają, łodyg. Ja zdecydowanie preferuję, jak syngonia rosną kępkami. Tak mi się po prostu bardziej podoba. Ale tutaj wam chciałam powiedzieć, ale czy to jest to syngonium red spot? Pewnie tak. Zobaczcie. Tutaj też ukorzeniałam jeden kawałeczek. Mam nadzieję, że to widać. I badylek jest taki, no suchy. Ja już myślałam, że z tego nic nie będzie. A zobaczcie. On wypuścił tutaj, no ale to już widzieliście przed chwilą. Ale zobaczcie, on jeszcze puszcza tutaj takiego pypcia małego. Czyli to jest kolejne potwierdzenie, że syngonium rośnie jak chwast. Bo jemu wystarczy, wiecie co, zostawić samą łodygę bez żadnego liścia i ono też odbije to syngonium. Bo ja już nie raz, nie dwa tak miałam z innymi syngoniami, które trzymałam i tak właśnie było. Że ja czasami je albo obcięłam celowo, zostawiłam jednego liścia. Czasami było tak, że po prostu te liście mi poodpadały z powodu mojej złej pielęgnacji. No a jednak roślinki przeżyły, odrodziły się, więc tak, to jest potwierdzenie, że syngonium to chwast. Scindapsus, któryś tam pospolity, nie pamiętam, to jest chyba ten Argyraeus, jakoś tak się na niego mówi. I on, powiem wam, że nawet całkiem znośnie mi rośnie, ma jednego służka, który tutaj usech, którego właśnie usunęłam. I ja go cięłam. Zobaczcie, ja go pocięłam, także zostały mi 3 listki. Widzicie, tu jest miejsce cięcia. Mam nadzieję, że to widać. Może widać, może nie. Nie widać, muszę tak bardziej zrobić. No w każdym razie tu był cięty. O. I próbuję go tą spineczką przypiąć, żeby wypuścił mi tutaj korzonki od dołu, żebym nie musiała się bawić w ukorzenianie, tylko chcę go po prostu ukorzenić, że tak powiem, na mateczniku. Ale na razie mu idzie to bardzo kiepsko. A nie, ja go nawet więcej razy cięłam, bo jeszcze go i tutaj cięłam. Więc próbowałam go też zakopać w tej lechuzie, ale mi to też nie wyszło, bo on jest taki bardzo sztywny i wyłazi mi cały czas z tej lechuzy. Ale może to spróbuję teraz przy was zrobić, może się uda. Wyjmiemy trochę tej lechuzy. Właściwie to nie jest sama lechuza, to jest ten mój bigos hydroponiczny. Trochę pospadało do środka, ale może to wyjmiemy. Będę miała mokre ręce. Trudno, wyciągamy. Ja jak zwykle, jak coś takiego robię, to bajzlu narobię na pół chałupy. Dlatego dla mnie teraz nagrania filmów roślinnych to jest olbrzymie wyzwanie. Ponieważ na ten czas ja nagrywając ten film, zaraz skończę, ogarnę tyle o ile i będę nagrywała film na kolejny kanał, znaczy na drugi mój kanał. Ponieważ jak już mam rozstawiony sprzęt, no to już chcę
zrobić za jednym zamachem wszystko. Dobra, tak to wygląda od spodu. Wyszedł mu tu korzonek, ale nie ma nic zgniłego, zobaczcie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Więc wsadzam go z powrotem. I on sobie stoi. No i teraz spróbuję go zakopać na siłę. Może się uda. Najpierw wsadzimy tą zapinkę. Kurde, no nic nie widzicie, no ale to ja was bardzo przepraszam, ale nie mam jak tego naprawdę inaczej ustawić. No, teraz mi ta zapinka nie chce w ogóle wejść. Na jakiś kamień prawdopodobnie trafiłam, dobra. Przypięłam to jako tako. Duchy? Słyszeliście ten dźwięk? Ja jestem sama w domu z psem. Może i duchy jakieś. No i teraz zasypiemy. Na razie tym keramzytem, co mi uciekł. Może mi się teraz udało. To może on wtedy wypuści więcej korzeni. Będę mogła go pociąć, jak puści korzonki. Nawet go już nie wyciągać. Tylko jak go sobie chlastnę, to on wtedy będzie nie jedna roślinka, tylko będą może 3, a nawet 4. Cudownie. No dobra, tak wam pokażę. Może będzie. Nie, kurde, tak mi się woda leje. Zobaczcie, tak to wygląda po przysypaniu. Chyba całkiem nieźle, nie? I jeszcze taka mała uwaga. Jak znajdę filmiki z tych roślin, które wam wcześniej pokazywałam, to podlinkuję wam te filmiki, żebyście mogli zobaczyć, jak te roślinki wyglądały kiedyś dla porównania, a jak wyglądają teraz. Dobra, a teraz przed nami jest Monstera Carstenianum. Chyba muszę jej przetrzeć troszkę listka. No ma trochę suszków, całe 2. I powiem wam, że ja tej rośliny bardzo nie lubię. Bardzo, bardzo, bardzo. Strasznie wolno rośnie, wkurza mnie. Też ją w sumie powinnam tutaj przypiąć, żeby się ukorzeniała, ale ta roślina po prostu jest, bo jest. Ja nie mam do niej serca. Kolejną rośliną, którą wam dzisiaj pokażę i też była przeznaczona do ogarniania, ale tutaj akurat jakoś specjalnie nie ma co do ogarniania. Poza takim jednym... A nie, to jest korzonek nawet, to ja go nie mogę nawet ogarnąć, nie będę go wyrywała, bo nie ma potrzeby. Jest Philodendron Ghost. Przynajmniej pod taką nazwą go kupiłam. Ale wiecie co? Philodendron Ghost, zawsze jak ma młode, świeże listki, to one są białe. Natomiast u mnie te liście białe nie są. I ja zaczynam podejrzewać, że to nie jest Philodendron Ghost, tylko to jest Philodendron Mint. Zobaczcie, jak on wygląda. On ma takie miętowe te listki. Widzicie? No, rośnie sobie. I mówię, te liście są od samego początku właśnie w takim kolorze. Jak do mnie przyjechał ten jeden listek, to ja myślałam, że on już jest po prostu dorosły i dlatego jest taki zielonkawy. Ale okazuje się, że chyba jednak nie. I jest to mint. Jeżeli tak jest naprawdę, no to szczęście dla mnie, bo ja to kupiłam jako ghosta, a dostałam minta. Mint jest po prostu droższy. Ale powiem wam, że ja się nawet kontaktowałam potem ze sprzedającą po jakimś czasie i ona twierdzi, że to jest dalej ghost. Czyli, że kupiłam to, co kupiłam. Ona tak twierdzi, ja widzę, co mi rośnie, więc nie wiem, gdzie jest pies pogrzebany. Ale co chciałam powiedzieć. Zobaczcie, on puszcza tutaj już nowe zalążki. Tu jest pierwszy zalążek koło mojego palca, mam nadzieję, że to widać. A tu jest kolejny, na samej górze. Widzicie to, czy nie widzicie? O. Tu. Przepraszam, że tak paluchem, no ale nie wiem, czym wam to pokazać. No i jego tak naprawdę nie mam czym ogarniać, jak ogarniać. Ja już go pocięłam. Nie pamiętam, czy jeszcze mam od niego sadzonki. Wydaje mi się, że jeszcze powinny być, ale nie jestem pewna, bo ja już powiem wam, że nie wiem, co ja już posprzedawałam, co poszło do ludzi, a co jeszcze u mnie zostało. No i tutaj zobaczymy, jak korzonki. Korzonki ma w miarę ok. Odejmiemy to, co po prostu schodzi. Ja nie wiem, czy ja dobrze
te korzenie usuwam. Także jeżeli wy będziecie robić to w ten sposób co ja, to każdy to robi na swoją odpowiedzialność. Ja po prostu doszłam do wniosku, że nie będę się z tymi roślinami pieściła, bo ja nie mam na to czasu i nie chce mi się. Jak one mają żyć, to będą żyły. Jak mają zdechnąć, no to będą zdychały. Trudno. Ale widzę, że żyją. Na samym początku, jak tylko zaczęłam rośliny hodować w hydroponice, to ojejku, mówię wam, jak ja się nad nimi trzęsłam. To jest coś nieprawdopodobnego. No ale po jakimś czasie, w miarę kiedy tych roślin przybywało i czasu zaczynało się robić coraz mniej, no to po prostu odpuściłam sobie te trzęsiawki nad nimi. I puściłam, że tak powiem, na żywioł. Dobrze, tak to wygląda. No i jest. Kolejną roślinką, muszę pokazać tak, na razie żebyście widzieli, jest skrzydłokwiat Indonesian Form. Dobra, jakoś tak to spróbujemy zrobić, żeby mi się tu przy okazji nie wysypało. No i powiem wam, że ten skrzydłokwiat bardzo dużo przeszedł, bardzo. Przyjechał do mnie, nie pamiętam, albo z Litwy, albo z Ukrainy. I był moment, kiedy zostały mu tylko 2 listki. Doprowadziłam go do takiego stanu, bo ja jestem mistrzynią w tym. No ale odbił, odżył. Patrzę, czy są... Nie, listki są w miarę takie. Może nie są idealnie czyste, ale są w miarę. Powiem wam, że przy okazji, jak już je zdjęłam i tak je pokazuję, to sprawdzam, czy nie mam jakichś nieproszonych gości tutaj. Nauczona tym, co się działo latem u mnie. Ale nie ma. Troszkę mu tutaj końcówki podsychają, czyli ma troszeczkę za sucho. Ten żółty liść odrywamy, bo on mi się nie podoba. On się do niczego już temu skrzydłokwiatowi nie przyda, bo to nie jest alokazja, w której zostawiam liście, żeby ona sobie wyssała je do końca. No dobra, tak on wygląda. Korzonków u niego specjalnie nie widać. Tutaj jest tylko troszeczkę korzonków. O tu. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Dobrze. No i teraz mamy kolejnego skrzydłokwiata, który próbuje mi odżyć. Temu też trzeba listki troszkę przetrzeć. I tutaj jestem pełna obaw, czy mu się uda. Bardzo liczę na to, że tak. Bo widzicie, w jakim stanie ma liście. I to jest skrzydłokwiat Split Milk. On naprawdę jest przepiękny, jak ma te liście normalne, nie w takim stanie jak u mnie. No i tak, on próbuje odżyć mi właśnie po tych przesuszeniach wszystkich moich, bo niestety skrzydłokwiaty nie lubią suchości. One lubią mieć stały dostęp do wody. No ale no ja teraz nie miałam jakich podlewać, tak? Tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie. Podlewałam je od przypadku do przypadku, albo ja, albo ktoś inny, zależy kto sobie o nich przypomniał. No generalnie rzecz biorąc, moje rośliny miały ze mną ostatnie pół roku bardzo ciężkie. No i te co dały radę, to dały radę, te co nie dały rady, to nie dały rady. No ale nic na to już nie poradzę. Tu próbuję cały czas też poodrywać te suszki, ale też przy okazji nie chcę tej rośliny jakoś specjalnie uszkodzić bardziej, bo ona naprawdę dogorywa. O, tu mi się udało urwać suszka. Od razu to lepiej wygląda. Wiecie co? Powiedzcie mi, czy taka forma, w sensie jak tak nagrywam, z tego miejsca co nagrywam, wam odpowiada, czy lepiej jednak jak kamera stała przede mną i widzieliście dużo bliżej te roślinki. Tak to wygląda. Więc tutaj też specjalnie nie było nic do... Jakiś poproszek mam. Nie było specjalnie nic do ogarniania. Tego liścia nie będę jeszcze cięła, no bo on trochę ma... To jest chyba grzyb nawet. A może nie? Może to jest przesuszenie? Aż tak dobrze się nie znam, więc nie wiem co mu jest. Nie będę mu tego listka odcinała. Niech on sobie będzie, bo jednak większa część tej blaszki liściowej jest zielona, więc nie jest obciążeniem jeszcze jakimś specjalnym dla rośliny. I liczę, że mimo tego, że właśnie ona jest taka trochę oklapnięta jeszcze i tak dalej, to ta część zielona jeszcze pomoże mu dojść do siebie.
No dobrze, więc kolejną rośliną, którą chcę Wam pokazać, jest trup. O! I to jest trup skrzydłokwiat Sensation Variegata. No niestety, tak się skończyła moja przygoda z tym skrzydłokwiatem. On wziął i całkiem usechł. Ja go kupiłam też w marcu na festiwalu roślin. Liczyłam, że może gdzieś tam w środku będzie coś zielonego, że on jednak odbije, ale obawiam się, że nie. Zaraz, wiecie co, ja go spróbuję wyjąć. A on nawet nie jest podlany, no to jak on ma odżyć. I wyjęłam go. No i tak on wygląda. Zaraz go poskubujemy z tych suchych liści, bo to nie ma sensu. No tutaj jeszcze trochę twarde jest. Znaczy trochę, no jest jeszcze twarde. A może nie będę tego wyrzucała? Może się zabawimy tutaj z jakiegoś lekarza? Może się uda? Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po obskubaniu. Ej, wstąpiła we mnie nadzieja. Może jeszcze całkiem tak się z nim nie pożegnam. Bo tutaj widzę troszkę zielonego. Wow! Dobra, skubiemy. Tak to wygląda. No i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tutaj taki... A nie, to nie jest zielony ten. Tutaj jakiś włosek jest. Nie, ja to muszę ciapnąć, słuchajcie, bo mnie to wkurza. No, tego się nawet nie da ciapnąć. Nie, trochę się dało. No, jeszcze muszę tu obskubać. No tutaj mi się nie podoba, bo tu jest kawałek zielonego, słuchajcie. Dobra, ciachniemy to. A, to nie jest, to jest moje pobożne życzenie. Chyba nic z tego jednak nie będzie, bo to w środku jest takie zgniłe. Ale dobra, ja to zostawiam. Na razie włożę to do tego kubeczka, w którym to było, żebym pamiętała, co to jest za roślina. No i włożę ją do pudełka. Zobaczymy. Za jakiś czas Wam pokażę, czy udało mi się ją uratować, czy umarła na śmierć. No dobrze. Kolejną rośliną, którą Wam pokażę, jest jaki skrzydłokwiat. Scindapsus moonlight. Taki zwykły, pospolity. No i on też już był raz cięty. No i tak. Tego specjalnie ogarniała nie będę, bo wydaje mi się, że też jeszcze gdzieś mam jednego, więc nie chcę go tutaj teraz wyciągać po to, żeby zaraz go wsadzać do następnego. Tylko jak już ten drugi znajdę, to wtedy ewentualnie się połączę. No i to jest roślina, którą bardzo chcę mieć. Bardzo mi się ona podoba, mimo tego, że to jest zwyklak, ale ona nie lubi mnie. Ona mi nie chce za specjalnie rosnąć. O, takie ma piękne listki. No, przepiękny jest. I ja nie wiem, jak jej dogodzić. Naprawdę nie wiem. Ona po prostu się na mnie mści chyba, że ja jestem taka zapominalska i nie dbam o nią tak, jak należy. Zobaczcie, jaki ona ma system korzeniowy. No gigantyczny. Muszę tutaj też trochę pozabierać tych zgniłków. A co tam? Niech już będą pozdejmowane. Kurde, no nie wiem, jak to nagrywać, żebyście wy widzieli i żebym ja widziała. Ciężko to jest. Może wyżej kamerę następnym razem ustawię, nie wiem. Dobra, trochę tyle, o ile powyciągałam. Więcej, tak jak mówię, nie będę grzebała, bo on i tak będzie przesadzany, łączony z tym drugim. Więc jak widzicie, system korzeniowy naprawdę ma zarąbisty, a mimo to tak kijowo mi rośnie. I nie wiem, czy on po prostu tak rośnie, czy on tylko u mnie tak rośnie. No ale rośnie słabo. A ja tak go bym chciała mieć dużego. Tak jak mówię, no on chyba robi mi to po złości. Ty niedobry. Proszę Izuni ładnie rosnąć. Kolejnej roślinki, którą jest pieprz. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj Wam na pewno podlinkuję, jak w tą jedną doniczkę wsadziłam 3 czy 4 różne pieprze. Ostał się jeden. Reszta mi zdechła.
Wygląda on tak, też nie za ciekawie. Mówię o tych pieprzach, które rosły w tej doniczce. I to jest... Kurczę, nie pamiętam. Być może to jest krokatum albo ten na A coś. Sprawdzę na tym filmiku, jak sadziłam i Wam napiszę tutaj nazwę w opisie. Znaczy na dole ekranu. No i tutaj też za bardzo nie mam co ogarniać, bo tutaj w miarę na bieżąco starałam się ogarnąć. Ale mnie nos swędzi. Albo na pieniądze, albo będę się z kimś kłócić. Wolałabym to pierwsze. Bo w międzyczasie to wszystko, co poumierało, to powyciągałam. No i powiem Wam, że ja bardzo lubię pieprze, ale nie wiem, czy ja chcę jeszcze dalej je kolekcjonować. Dosyć trudne one są. Mimo wszystko są dosyć trudne do utrzymania, bo to są straszne pijaki. One są gorszymi pijakami od skrzydłokwiata. I tutaj każde takie zapomnienie podlewania ich, no kończy się z reguły ich zgonem. A ja niestety nie jestem osobą, która pamięta, więc obawiam się, że to jest bez sensu, bo to jest nawet szkoda samej rośliny, która u mnie rośnie. Teraz zobaczymy, jak to wygląda od strony korzeniowej. Nie wygląda, korzeni nie ma, jak widać, żadnych, więc wraca z powrotem. No i to jest wszystko, co Wam mogę tak naprawdę o nim na dzień dzisiejszy powiedzieć, no bo co? No bo został. No i kolejną rośliną, którą chcę Wam pokazać, jest Monstera Spider, ewentualnież Amedrium medium. Ja nie wiem, jak ta roślina tak naprawdę się nazywa, ponieważ ja ją kupiłam jako Monsterę Spider i to też jest roślina, którą kupiłam bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast w tej chwili widzę, że w sklepach różnego rodzaju można ją dostać jako Amedrium medium. I też tą roślinkę pokazywałam Wam na którymś z filmików, my ją ratowaliśmy. No i tutaj myślę, że całkiem znośnie to poszło. Właściwie ta roślina, zobaczcie, rośnie. Nic się z nią nie dzieje, poza tym, że ma strasznie suchy mech. Tu jest jakiś jeden suszek, którego się pozbędziemy, żebym dobrego urwała. Nie wiem, czy mi się uda. Udało się. No i tak poza tym, to ona ma się całkiem, słuchajcie, nieźle. Bo rośnie jak szalona. Jak widzicie, stój. Jak widzicie, zaczyna robić dziurki w liściach. O. A tutaj nawet pojawiło się już wcięcie. Więc te liście zaczynają przybierać dorosłą formę i z tego się mega cieszę. I z tej rośliny powinnam mieć jeszcze chyba ze 2 albo ze 3 sadzonki już ukorzenione i chyba nawet rosnące, bo ich tutaj nie dosadzałam wtedy, albo cięłam, nie pamiętam już, jak to było. W każdym razie mam jeszcze tą roślinę. No i zobaczę, jeżeli faktycznie ona jest, to zastanowię się, czy ją tutaj dosadzać, chociaż wolałabym nie, czy też będzie do sprzedaży. No one mają teraz sucho, ale one były podlewane. Wszystkie rośliny, które Wam dzisiaj pokazuję, były podlewane w jednym dniu, bo ja tak niestety podlewam. Ja nie podlewam roślin wtedy, kiedy im się skończy woda, tylko od zawsze miałam ustalony 1 dzień w tygodniu, kiedy podlewam. Albo no może 2 w porywach i wtedy podlewałam połowę roślin jednego dnia i drugą połowę drugiego dnia. Bo jeżeli bym podlewała wtedy, kiedy wypiją, to powiem Wam, że nie robiłabym nic innego, tylko latała i podlewała te roślinki. A na to jestem zbyt leniwa. No co tutaj będziemy dużo gadać. Więc wygląda to całkiem nieźle. Korzonki są ładne, tyle tylko, że chciałyby pić, więc to picie dostaną. Jak będę je odstawiała na półkę, bo to jest dobry moment, żeby właśnie je wszystkie podlać jeszcze. Namoczę wtedy też ten palik z mchem. I powiem Wam, że ja nie jestem zadowolona z tego, że wsadziłam mech do środka. Te paliki, które sobie porobiłam tutaj sama, one się sprawdzają też i bez mchu. Bo z mchem, no to one niestety, trzeba cały czas je nawilżać. Ja próbowałam już tej metody z butelką, kupiłam sobie te takie dzióbki, które się znaczy na temu, czy na AliExpressie, już nie pamiętam, które się nakręca na butelkę, żeby ta woda sobie kapała. U mnie to się zupełnie nie sprawdza. Nie wiem, czy mam za sucho w mieszkaniu. Tak właśnie zerkam tutaj na drugi taki palik, no ale on też jest suchusieńki, jak jasny gwint.
No i to jest bez sensu, tak? A myślę, że ta roślina spokojnie by rosła sobie też bez tego mchu w środku, bo właściwie ten mech w tej chwili, tak umówmy się, ale nic jej nie daje. Poza tym, że jest i on wypełnia mech, ten palik i tak naprawdę roślinie moim zdaniem do takiego suchego mchu jest trudniej się przyczepić niż do pustego palika, bo ten mech jak wysechł, to zobacz, nie wiem czy wam to się uda pokazać, ale on jest twardy. Sam badylek jest dużo miększy. O, może tak wam pokażę. Tu jest dosyć twarde. Nie jestem tego jakoś w stanie... A może tak? O, tak powinno być dobrze. On jest dosyć twardy, widzicie? Nie da się go jakoś specjalnie zgiąć. A górę, tu pokażę wam tak, bez problemu zginam. Więc myślę, że roślina, wpuszczając korzonki, prędzej się zakotwiczy do samych kratek, niż do takiego suchego, stwardniałego mchu. Ale ta roślinka jest piękna. Jak dobrze pamiętam, to ja tam sadzałam takie bardzo krótkie sadzoneczki i cieszę się, że ona mi urosła, bo mimo, że to jest też zwykły zwyklak, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest zwykły zwyklak, ale tak, to jest na pewno zwykły zwyklak. To i tak w sobie coś ma i mi się podoba. Bo wiecie, ja nie zbieram tylko samych roślin takich kolekcjonerskich, tylko kiedyś na początku zbierałam takie roślinki, które mi się podobają. W miarę, kiedy te rośliny mi przybywały, no musiałam troszkę ograniczyć i sprecyzować swoje, że tak powiem, zbiory. No bo nie wszystkie rośliny mogę mieć. Dużo roślin mi się podoba, ale niestety mam bardzo mało miejsca. No i musiałam się na coś zdecydować. No ale te rośliny, które mi z dawien dawna pozostawały i które tak naprawdę mega mi się podobają, no to są. No, tak mega mi się podobają. Poza tą monsterą karstynianą, ale wtedy jak ja jeszcze ją zostawiałam, to ona była no trochę większa. Cierpliwości zostały mi jeszcze 3 kubeczki i 1 doniczka i kończymy. No i dobrze, przed nami jest alokazja. I to jest alokazja, albo ona się nazywa makroriza, jakoś tak, splash, albo kamuflaż. Ja ją kupiłam jako kamuflaż, też na festiwalu roślin w marcu. I muszę wam powiedzieć, że mimo całych tych perturbacji, które u mnie były, ona rośnie. Nie wiem dlaczego ona robi mi takie żółtawe te listki. Ja bym wolała, żeby miała bardziej kremowe. Nie wiem, być może ma za mało światła. One w ogóle są brudne, zakurzone znaczy się w sensie, więc trzeba będzie je przetrzeć za moment. I mimo tego, że no, obchodzę się z nią tak jak się obchodzę, ona rośnie. Tu mamy takiego listka, który pomału dogorywa, ale jeszcze jest taki miękki, czyli nie wyssała roślina z niego do końca, że tak powiem, życia. I ja go zostawiam. Wiem, że niektórzy, tak jak mówiłam, ostatnimi czasy doczytałam się i zobaczyłam, że niektórzy usuwają te liście. Nieważne, czy on jest już całkiem suchy, czy jest w takim stanie jak ten. Generalnie jak tylko liść się zarzuca, to usuwają. Ja no, jestem ze starej szkoły i ja po prostu zostawiam to. Tutaj zobaczcie, wypuściła mi bulwkę. Mam nadzieję, że to widać. Widzicie? O, tu. No, nie, chyba wam pokażę. No nie wiem, jak to kurde pokazać, no. No tak. Widzicie? Tu. Jest. Ale jeszcze jest maleńka, więc poczekam sobie, aż ona urośnie. No i ją odbulwimy. No i mocno się zastanawiam, czy by nie dać jej palika. Chociaż ona jest dosyć sztywna i ładnie się trzyma. No ale nie wiem, powiem. Muszę nad tym pomyśleć. Tu mamy korzonki, które trochę wymagają, że tak powiem, usunięcia. Ale generalnie są w całkiem niezłym stanie. Biorąc pod uwagę mnie. Patrzę, czy ona nie ma tutaj jakichś bulwek widocznych. Ale chyba nie widzę. Ale mi ta lampa oślepia. No nie widzę. Tak wygląda jej system korzeniowy. Więc nie jest tragedia. I wiecie co? Ja jej chyba nie będę wkładała na razie patyczka. Kurde, wiecie co? Ja myślałam, że będę miała więcej do ogarniania w tych roślinach. A tutaj widzę, że właściwie to parę suszków usunąć. Tą godzillę pocięłam.
i reszta roślin ma się w miarę całkiem nieźle, więc to chyba to ogarnianie roślin, a przynajmniej tej szafki, to tak na wyrost troszkę było. No ale wybaczcie, trudno. Potem dojdziemy do tych bardziej trupiastych roślin. No i tutaj mamy alokazję Micholicjane mint. I jest to roślina, która po prostu odradza się u mnie co chwilę jak Feniks z popiołów. To jest listek, nie wiem z kiedy, ale on jest dosyć już stary, ale na pewno nie jest od czasu, kiedy ona do mnie przyszła. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jak kiedyś u Mateusza z Roślinnej Dżungli, Mateusz organizował pierwszy preorder. I to jest właśnie roślina z tego pierwszego preorderu. I ona do mnie trafiła, uwaga, 1 sierpnia 2023. Aklimatyzowała się u mnie do 1 października 2023. Po przeniesieniu jej do Lechuzy ona mi prawie umarła, już się wystraszyłam. No i teraz rośnie na nowo. Znaczy ona tak, co i raz mi gubi listki i potem odradza się. Więc nie wiem, czy to taka jej uroda, czy po prostu ja nie umiem się z nią obchodzić. Ale zobaczcie, jaką ona ma bulwę wielką. Widzicie, jakie to jest długie? To jest bulwa. I teraz się zastanawiam, czy jak ja bym tą bulwę pocięła na mniejsze, takie powiedzmy 2-centymetrowe kawałki, czy ta bulwa by sobie poradziła i urosły z niej nowe roślinki. Strasznie mnie korci, żeby tak właśnie zrobić, ale troszkę się cykam, bo jak się okaże, że ona jednak nie odrośnie, no to stracę. I nie wiem, czy nie zaryzykuję na innej alokazji, którą mam, bo też mam chyba... Tak, widzę, że mam alokazję jedną, która ma samą bulwę, bez liści i też ma taką długą tą bulwę, więc może tamtą potnę najpierw, zobaczę i jak się okaże, że to urośnie, to i tą potnę. No bo tak naprawdę zobaczcie, jak to wygląda, trochę kiepsko, nie? Ona jest tutaj przywiązana do badylka od balonu. Zobaczcie, taka jest bulwa, więc to jest no dobre 10 cm, jak nie więcej. A tu są jej listki. Tu się zaczynają. No więc ile to jest? No jest bardzo, bardzo mało tych listków. Znaczy bardzo krótkie te listki są w porównaniu z bulwą. Ale co wam chciałam pokazać? Zobaczcie, jak ona też liście różne puszcza. Tu jest na przykład cały zielony listek, nie? Tu mamy też w sumie cały zielony. Dobrze mówię? Tak. Taki żółto-zielony lekko. Taki cytrynkowy. Tu mamy kolejny zielony listek, ale zobaczcie, jaka tu pięknota jest. Widzicie? Ten biały kolorek tutaj na górze. No fajna jest. I ona potrafi jeszcze, słuchajcie, też puszczać takie ciemnozielone centki na tych listkach. Jest naprawdę mega urocza. Nie wiem, od czego zależy, jaki kolor na liściu jest, jak ten liść się wybarwi, bo ona... był moment, że miałam 3 kolory. 4 nawet kolory. Bo miałam takie ciemnozielone te listki, miałam takie cytrynkowe i jeden listek był z białym, a trzeci listek był w ogóle trikolor, bo miał białe takie łatki i na tym jeszcze takie ciemnozielone kropeczki. Nie wiem, czy mam, może gdzieś mam zdjęcie jeszcze tej, jak ona miała ten taki listek trikolorowy, to bym wam pokazała. Jak znajdę, to wstawię, ale naprawdę jest przeurocza. Jak to tu w środeczku wygląda? No tutaj troszeczkę kurzu jest, ale też nie ma co ogarniać. Te suszki tylko poobrywamy. No bo... Wiecie co? U mnie to będzie zamiast ogarniania, to będzie plant tour na stole. Bo ja więcej chyba wam poopowiadam o tych roślinach tutaj, przynajmniej o tych, które nie są jakieś takie specjalnie do ogarniania, niż jakbym robiła plant tour. Więc zobaczymy. No bo potem jak będę wam pokazywała, to co wam będę mówiła? To samo, co mówię teraz? Bez sensu. Komu by się chciało to słuchać? Dobra, trochę tych suszków tu jeszcze jest, ale one są bardzo mocno przytwierdzone, więc ja nie chcę ich na siłę tu odrywać, żeby coś z nimi nie zrobić. Nie chcą mi odchodzić same. No dobrze, zostaje tak. Badylek jest... Dobra, teraz mocniej go dopchnęłam, żeby sztywniejszy był. No i kolejną rośliną, która stoi na tamtej szafce, jest Alokazja scalprum. Nawet ma ładne listki, w miarę czyste, w miarę.
No i tak, to też jest roślina, która sporo przeszła u mnie. Też jest kupiona w marcu tego roku na festiwalu roślin. Widzicie, nie wiem jak tego wam pokazywać. Kurde, no muszę jakiś patent wymyślić, nie wiem. I no tutaj ona, od razu po liściach widać, że ona nie była zbyt regularnie ani nawożona, ani podlewana, jak widać. Tak wygląda liść starszy. On jest, słuchajcie, przepiękny. Przepiękny. Sztywny, taki jak gdyby skórkowy. No coś wspaniałego, naprawdę. A tutaj jest młody listek, który dopiero co wyszedł. Zobaczcie, jaka ta zieleń jest taka fajna, soczysta. O, dla porównania wam pokażę. Starszy liść i młody liść. I ten liść jeszcze jest w miarę miękki, więc to znaczy, że on rośnie. Więc te liście będą naprawdę, naprawdę wielkie. Taką mam przynajmniej nadzieję. I nie wiem, czy tej akurat nie zmienię badylka, bo ona ma badylek z balona. I trochę moim zdaniem on jest za lekki, bo zobaczcie, ona się tak cała dyndoli. Więc tak, odepniemy ją i na pewno dam bambuska. Nie będę jej wyciągała, bo nie ma takiej potrzeby. Skoro ona sobie tutaj dobrze stoi. Zobaczymy jeszcze, jak korzonki wyglądają. Korzonki wyglądają świetnie, natomiast kubek woła o pomstę do nieba i tylko patrzeć, kiedy się rozwali. Widzicie? Tutaj jak się zrobił. O, tutaj bardzo dobrze widać, że zaraz będzie dno odpadało. Ja nie wiem, te kubki biodegradowalne, no z jednej strony dla środowiska dobrze, że są, ale z drugiej strony jak dla nas, kwiaciarzy, którzy hodujemy w nich, no to jest jakaś porażka, bo te kubki trzeba wymieniać, no niecały rok i właściwie jest już po tym. Ja zaraz zobaczę, bo może ja mam taki kubek duży, to może bym ją od razu przesadziła, wiecie? Skoro ten kubek już taki się zrobił dziadowski od spodu. W doniczkę mi jest szkoda go dać. Dobra, dam go w ten kubeczek. Tu w nim nic nie zgniło, tylko było coś przesadzone do większego kubeczka, więc no on jest brudny po lechuzie, ale nic mu nie będzie. I więc tak zrobimy. Najpierw sobie przesypię część tutaj do tego kubeczka, którego nie mam. Wyjmiemy tą fiszkę. O, widzicie? Już samo odpada. Więc chyba tak to po prostu zrobimy. No tragedia z tymi kubkami, powiem wam. Ale tak będzie chyba bezpieczniej. O, bo w ten sposób za bardzo też i rośliny nie uszkodziłam. Dno odpadło, jak widać. Tak się ma. Więc idzie do śmieci. Porażka. Porażka. No i tutaj mamy tak. Jakąś zeschłą bulwę. Tu jest lechuza. Mamy taką zeschłą bulewkę jedną. Nie wiem, czy z niej cokolwiek będzie. Bo ona jest... Więcej bulw nie widzę. Tak wygląda jej system korzeniowy. Więc też jest całkiem niezły. Tutaj jest korzenie znaczy między korzeniami jest właśnie lechuza. Ja jeszcze dokładnie sprawdzę, czy na pewno nie ma jakiejś bulwy, bo jak ma, to bym ją chętnie wyjęła. Ale wydaje mi się, że nie ma. Tu jest sama lechuza. No, nie chcę też jej, słuchajcie, jakoś tam specjalnie rozwalać. Nie będę jej ruszała. Nie ma żadnych bulw. No to przy okazji te suszki pozrywamy. Dzisiaj was zamęczę tymi suszkami. To będzie suszkowy dzień. Suszkowy filmik. No ale trudno. O, coś mi się tu nie podoba od spodu. Nie, już myślałam, że mi zaczyna gnić bulwa, słuchajcie. Oh my god. Ale nie. No, nie chciałam obrywać. Nie chciałam wyciągać tych, jak one się nazywają, lechuzy z między korzeni, ale one i tak same odpadają. Więc trudno. To, co odpada, to odpada, reszta zostaje. Tutaj staram się jak najbardziej tą bulwę obrać. Nie wiem, czy wy naprawdę coś widzicie w ten sposób. Mi się wydaje, że lepiej było, jak nagrywałam, mając kamerę przed sobą. Bo wtedy wy lepiej widzieliście i ja dobrze widziałam i było to jakoś można było no fajnie zgrać. A tak to albo ja widzę, albo wy widzicie. No niestety w tym wypadku wybieram troszkę siebie, ale to nie jest dlatego, że ja jestem samolubna, co po prostu nie chcę roślinom krzywdy zrobić, tak? One i tak już są biedne ze mną.
No dobra, tak to wygląda. Tu jest jakiś suchy korzonek, którego też się pozbędę. Tu jest kolejny. I tu jest kolejny. Nie ma potrzeby, żeby one były. No. I teraz to przesadzimy tutaj. Czekajcie, najpierw te śmieci zbiorę, żebym zaraz ich nie Myślę, że damy jej badylka. Mam dwa, dam jej ten krótszy. On jest cięty już z czegoś. Wsadzimy sobie badylka. Nasypiemy trochę na dno. Tak, żeby ją, tego badylaszka przysypać. Wsadzimy teraz sobie... No jejku, jejku. Słuchajcie, ja wypadłam nawet z wprawy w przesadzaniu roślin. To jest nieprawdopodobne. No czuję się jak słoń w składzie porcelany teraz. No naprawdę. Ona ma taką krzywą tą bulwę, widzicie, bo ona tak krzywo rosła, bo była krzywo wsadzona, więc będę chciała ją wyprostować. I tak jak jest sobie ten, to ja ją włożę o tak. No i skarbę. O ten deseń. Spokojnie, ja ją tylko tak włożyłam na początek głęboko, zaraz ją będziemy wyciągać. Zaraz odzyskam trochę lechuzy, nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że jest ciut mniejszy kubeczek. Ja akurat lubię, jak alokazje są mocno zasypane, ale kawałek bulwy musi być niedosypany, bo one znowu lubią mieć bulwę niedosypaną, więc zostawiłam taki kawalątek, mam nadzieję, że to widać. I to zostawiam odsłonięte, chociaż ja osobiście, tak jak Wam mówiłam, wolałabym, żeby to było bardziej przypięte. Nie wiem, czy tego badylka nie dałam trochę za daleko, ale może nie. No i teraz ją przypniemy i niech ona sobie rośnie. Bardzo mocno ją przypnę, bo chcę, żeby ona zaczęła mi się prostować. A poza tym w miejscu, w którym ona stoi, też nie może być taka mocno rozkrzaczona, bo ja po prostu tam już nie mam miejsca, tak? Więc ona sobie będzie stała w ten deseń. Widzicie, jak to jest krzywe? Zobaczcie. Ale dobra. Ona się z czasem wyprostuje. Ja Wam to mówię, bo ja wiem. Bo ona chyba mnie troszkę lubi, więc robi to dla mnie. W sumie powinnam teraz sobie tutaj ją zapisać, że ją... Dobra, ja sobie zapiszę tutaj, że dzisiaj była przesadzana. No i alokazja Scalprum jest przesadzona. Teraz muszę to wsadzić delikatnie, tak żeby w korzenie żadne nie przydzwonić. No, delikatnie, żeby w korzenie nie przydzwonić i dokładnie to zrobiłam. To po prostu cała ja. No i dobrze, i teraz się żegnamy z panią alokazją Scalprum i została mi ostatnia doniczka. No i tak, została mi ostatnia doniczka i tutaj też nie bardzo jest co ogarniać, bo prawdę powiedziawszy, chyba te wszystkie zgniłki tak patrzę, że powyciągałam, ale mnie nos swędzi, no naprawdę. No i tutaj został mi tylko Paraíso Verde, tak? A może to nie jest Paraíso Verde? Nie wiem, co tutaj mam. No, taki ze mnie właśnie człowiek. No i tutaj mamy pandiochę. I tak naprawdę to też nie bardzo chcę przesadzać te roślinki, dlatego że pand na pewno mam jeszcze przynajmniej jedną, a może nawet i dwie i też chciałabym je połączyć. Więc no nie ma sensu moim zdaniem tutaj tej przenosić, póki tamtych jeszcze nie ogarnę, a tamte ogarnę dopiero w którymś tam kolejnym filmiku, jak dojdziemy do tamtej szafki. A nie wiem, czy jeszcze po drodze nie mam na innych półkach gdzieś tej, jak ona się nazywa, pandy. Więc pandiocha sobie rośnie. Ona była, nie pamiętam, czy miała 1 czy 2 listki. Ona właściwie zaraz może być też do cięcia. O, bo zobaczcie, tutaj już jest miejsce, gdzie mogę ją ciąć. A tak jak ja Wam mówiłam, ja nie lubię, jak syngonium idzie mi do góry. Ja lubię, jak syngonium jest takie krzaczaste. No i tak, tu spróbujemy, bo tutaj taki listek jest. Zobaczcie, on tutaj się zakleszczył troszkę, więc spróbujemy mu pomóc wyjść, obym go tylko nie urwała. Ale czuję, że go nie dam rady więcej wyciągnąć. Zaraz go urwę.
Nie, udało się, wyjęłam go. Ha, cudownie, cudownie, jestem debeściara. One się tu już plączą. No, tu mam jakiegoś zgniłego korzenia, którego wyjmę i to jest właśnie od pandziochy. On był taki trochę nieprzysypany. Tutaj jeszcze były, nie wiem czy pamiętacie, ja dostałam od Karoli, czy tam kupiłam, już nie pamiętam. Nie, dostałam. Wymieniłam się chyba z Karolą. Dobra, nieważne, to nie jest istotne. Miałam od Karoli Paraiso Verde, takie to duże. I ja je pocięłam i wsadziłam też tutaj. I ja nie wiem, jak Karolina to robi z hydroponicznej dżungli, ale jej to Paraiso Verde rośnie. A u mnie wzięło i zdechło. I to już nie wiem, które to jest Paraiso Verde, które u mnie zdechło. No i tutaj musimy zostawić, bo nie bardzo wiem teraz tak. Powinnam to w sumie poprzypinać, więc może jednak to zrobię. Tutaj mam 2 rzepy. Tutaj jest badylek, zobaczcie, on jest zabezpieczony. On jest od spodu, tutaj pod tym niebieskim, jest owinięty trochę folią spożywczą, a na wierzchu zawinęłam go taśmą izolacyjną. I on jest twardy, z nim się nic nie dzieje. I to nawet chyba nie jest bambus, tylko to jest taki zwykły kijaszek, nie wiem, czy też nie od balona. Ale to jest bardzo dobry sposób. On może stać sobie w hydroponice, bo pamiętacie tego, co wam pokazałam jako pierwszego bambuska? No, wydaje mi się, że to jest lepszy sposób. Mimo że to nie wygląda zbyt pięknie, no ale staram się obklejać je tak, żeby no dosłownie pół centymetra nad podłożem była ta taśma, żeby on po prostu nie gnił. Tu akurat jest długa doniczka, więc jakbym ją wsadziła nawet do dna, to jego nie będzie widać, tak? Ale no wolę już w ten sposób, żeby nie było koniecznie pięknie, ale przynajmniej, żeby nie gniło. Wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsze. Znaczy wydaje mi się. Ja to wiem, że to jest bezpieczniejsze dla roślin. Teraz tutaj grzebię, bo coś mi się tutaj nie podoba. Kurde no, ale mówię, nie chcę ich wyciągać, ale one mają mokro. W sumie powinnam tą doniczkę też wziąć, ale ją jest bardzo ciężko wyjąć, słuchajcie, bo ją wpasowałam tak idealnie niemalże, więc wyjęcie jej stąd będzie też dużym wyzwaniem. Więc na razie przykryłam tylko korzenie pandziochy. Przypnę te rośliny tutaj tak jak się da, no i niech one sobie na razie rosną. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Spróbujemy, może tego rzepka mi starczy. Nie, najpierw to musimy wyprostować, bo mnie irytuje o to. Wiecie co, ja zauważyłam ostatnio, że mnie dużo rzeczy irytuje. Nie wiem, to się chyba starość nazywa, nie? Ja już nie wiem. Niby się mówi, że starsze osoby mają więcej cierpliwości. No to chyba nie ja jednak. Chociaż już sama nie wiem, powiem wam. Zależy pewnie do czego. Ta cierpliwość. Dobra, pandziocha przypięta. Trochę powyginana, ale to nie szkodzi. No i teraz przypnę tego filka. Tak jak mówię, nie wiem co to jest za filodendron, ale nie, tym go chyba nie dam rady już przypiąć. Zaraz zobaczymy, bo tu mam taki kawalątek, dosłownie kawalątek, taki maleńki. O, taki króciutki. No nie mogę z tym nosem, no. Tego filodendrona. I go spróbujemy przypiąć. O tak, może go zrobić, żebyście coś widzieli. A, da się go przypiąć. Nie dość, że niecierpliwa, to jeszcze mega oszczędna. Ale co? Dało się? Dało się. No. Więc będzie sobie tak stał. Tutaj, że te listki tak się rozchodzą, to nie ma znaczenia. No i niech on sobie tak stoi. No i tym sposobem pokazałam wam wszystkie roślinki i ogarnęłam wszystkie roślinki, które stoją u mnie na tej szafce przy łóżku. Ja je jeszcze poza kamerami, wszystkie te listki poprzecieram roztworem z olejkiem nim, żeby były ładniejsze i się błyszczały. No i zaraz jeszcze sprawdzę tylko, ile mam tych roślin. Muszę na spis zerknąć, bo jedna z was zadała mi ostatnio pytanie w komentarzu, czy ja wiem, ile mam roślin. I stwierdziłam, że właśnie takie ogarnianie tych roślin jest dobre właśnie do tego, żeby sprawdzić, ile czego mam. Nie będę dzisiaj pokazywała wam, ile czego jest, no bo tutaj akurat to jest pierwszy odcinek, więc tu łatwo było zobaczyć, co jest. Natomiast od następnego odcinka będę już sobie notowała,
i Wam będę pokazywała. Znaczy teraz też zanotuję, ale od przyszłego odcinka będę Wam pokazywała też i będę dopisywała, żebyśmy na końcu też poznali liczbę moich roślin. I to by było na tyle. Roślinki tyle, o ile są ogarnięte. Mam nadzieję, że Was za bardzo nie zanudziłam, bo ja muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się bawiłam dzisiaj przy tym filmiku i to jest coś, czego mi naprawdę brakowało. Kurde, to jest niesamowite. Mimo tego zniechęcenia, które miałam wcześniej i tego takiego wszystkiego, co było na nie, to nagrywanie dzisiejszego filmu naprawdę przyniosło mi wiele, wiele radości i takiego spokoju psychicznego. Kocham te roślinki, kocham je wszystkie, naprawdę, są cudowne. No dobra, koniec tego pity grillenia. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jak Was zanudziłam, to przepraszam. Jakbyście byli zainteresowani jakimiś roślinkami z tych, które Wam tutaj będę teraz pokazywała, to śmiało piszcie. Jeżeli będę miała tylko możliwość pocięcia którejś rośliny lub już będę miała pociętą, to na pewno jakoś się dogadamy, spokojnie. A teraz żegnam Was serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!